Dzień dobry kochani. Dzisiaj przychodzę do Was z wzorem na taką rzodkiewkę. I tak możemy sobie zrobić z 4 liśćmi, z 2. Listeczki wykonujemy takie same, także tu już wszystko zależy od Was. I tak, ja do wykonania moich rzodkiewek użyłam włóczki Yarnart Jeans i potrzebujemy włóczki białej, czerwonej oraz, jeżeli chcemy mieć listki, to i zielonej. Do tego dobrałam szydełko 2,5 mm. Oprócz tego potrzebujemy coś do wypchania tych naszych rzodkiewek. Ja tutaj mam kulkę silikonową. Oprócz tego potrzebujemy jeszcze tylko nożyczki oraz igłę. I to jest wszystko, co jest nam potrzebne. Zanim zaczniemy, ja Was zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału, do łapeczki w górę pod tym filmem, jeżeli on Wam się podoba, do innych moich filmów oraz do opisu, gdzie znajdziecie różne potrzebne linki, jak i również link do Buy Coffee, gdzie można postawić mi taką wirtualną kawkę. Dobra kochani, to już zaczynamy. Zaczynamy od czerwonego kolorku i robimy magiczne kółeczko. Jeżeli nie potraficie jeszcze zrobić magicznego kółeczka, to odsyłam Was tutaj do tego filmu. Tam krok po kroku pokazuję, jak takie kółeczko wykonać. I jak już będziemy mieli nasz Magic Ring, to robimy 6 półsłupków. 2, 3, 4, 5, 6. Teraz zaciskamy nasze kółeczko i wbijając się w pierwszy półsłupek, który wykonaliśmy, czyli tutaj, zaczniemy drugie okrążenie. W drugim okrążeniu w sumie musimy wykonać 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to 2 półsłupki nad jednym półsłupkiem, czyli wbijamy się na ten pierwszy półsłupek i robimy jeden i drugi półsłupek, 2 w jednym. Więc mamy pierwsze powtórzenie nad kolejnym półsłupkiem, 2 półsłupki. Mamy drugie powtórzenie nad następnym, 2 półsłupki. Trzecie powtórzenie, 2 półsłupki. Czwarte powtórzenie, 2 w jednym, 5. i 2 w jednym, 6. powtórzenie. Kolejne okrążenie jest to 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to półsłupek nad półsłupkiem i 2 w jednym, półsłupek nad półsłupkiem, 2 w jednym, drugie powtórzenie, półsłupek nad półsłupkiem, 2 w jednym, trzecie, półsłupek nad półsłupkiem, 2 w jednym, czwarte, półsłupek nad półsłupkiem, 2 w jednym, 5. powtórzenie i półsłupek nad półsłupkiem, 2 półsłupki w jednym, 6. powtórzenie. I teraz 4 kolejne okrążenia wykonujemy takie same. Mianowicie robimy po prostu 18 półsłupków, każdy półsłupek nad półsłupkiem. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18. I dokładnie takich samych powtórzeń, czyli po 18 półsłupków każde, wykonujemy jeszcze 3. I jak już mamy gotowe okrążenia, bierzemy białą włóczkę i tak składamy ją sobie tak sam początek w pół. Wkładamy szydełko w najbliższy tutaj
wolny półsłupek. I taką malutką pętelkę sobie przeciągamy. I teraz obie te nitki, które tutaj mamy, przeciągamy przez tą i przez tą pętelkę. Myk i pyk. I wyciągamy do momentu, aż nam ta krótsza niteczka wyjdzie. Tak. I mamy dołączony drugi kolorek i możemy zacząć naszą pracę. Wykonujemy 2 okrążenia po 18 półsłupków. Raz, 2, 3. Mamy pierwsze okrążenie. Tu sobie można te niteczki troszeczkę uciąć. I jeszcze jedno. Pięć, 6. Jedenaście, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18 półsłupków. I teraz robimy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to półsłupek nad półsłupkiem i jeden z dwóch, czyli wkładamy szydełko pod tutaj jedną nitkę najbliższego półsłupka oraz pod jedną nitkę kolejnego. W taki sposób. I teraz przeciągamy włóczkę przez dwie te pętelki, a następnie przez dwie i mamy jeden półsłupek z dwóch. Pierwsze powtórzenie za nami, teraz drugie, półsłupek nad półsłupkiem, jeden z dwóch, trzecie powtórzenie, półsłupek nad półsłupkiem, jeden z dwóch, czwarte powtórzenie, półsłupek nad półsłupkiem, jeden z dwóch, piąte powtórzenie, półsłupek nad półsłupkiem, jeden z dwóch i szóste powtórzenie, półsłupek nad półsłupkiem i jeden z dwóch. Teraz bierzemy sobie wypełnienie i upychamy tą naszą rzodkieweczkę. I jak już mamy dokładnie ją wypchaną, to robimy ostatnie okrążenie, a to okrążenie to jest 6 razy jeden półsłupek z dwóch, czyli 6 razy zmniejszenie robimy. Raz, dwa, trzy, 4, 5,
i 6. I na sam koniec przeszywamy tak jakby szydełkiem, robiąc półsłupek dwie strony tutaj naszej rzodkiewki. Tu i tu tak przekładam sobie szydełko i robię zwykły półsłupek. Następnie wykonuję jeszcze 3 albo 4 oczka łańcuszka. Raz, 2, 3. Może być 4. Ucinam nitkę, wyciągam ją. Tu sobie zaciskam. I teraz ucinam tą niteczkę. I samo warzywko mamy gotowe. Teraz weźmiemy się za zrobienie listków. Żeby wykonać listki, zaczniemy od zrobienia pętelki. A następnie zrobimy łańcuszek z 22 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22 oczka. I teraz wbijamy się w drugie oczko od szydełka. Mamy pierwsze oczko i drugie. Tu w to oczko się wbijamy i robimy oczko ścisłe. W kolejnych 9 oczkach łańcuszka również robimy po jednym oczku ścisłym. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Teraz robimy w kolejnych 4 oczkach po jednym półsłupku na każde oczko. Czyli 1, 2, 3 i 4. Następnie w kolejnym raz, 2, 3, 4, 5 w kolejnych 6 oczkach robimy po jednym słupku. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Zostało nam jedno wolne oczko i w tym jednym oczku robimy 6 słupków. Raz, 2, 3, 4, 5 i 6. I teraz będziemy pracować po drugiej stronie łańcuszka i będziemy tu analogicznie przerabiać. Naprzeciwko tych 6 słupków pojedynczych robimy po jednym słupku. Tą nitkę układamy sobie wzdłuż tu łańcuszka i będziemy ją wrabiać. Czyli tak, słupek naprzeciwko słupka, słupek naprzeciwko kolejnego, drugi, trzeci, czwarty, piąty i 6. Teraz mamy 4 półsłupki tutaj, które robiliśmy na łańcuszku i tutaj również robimy 4 półsłupki, każdy półsłupek naprzeciwko półsłupka, czyli mamy raz, 2, 3 i 4. Ja sobie tą niteczkę już ucinam. Tylko należy uważać, żeby nie uszkodzić naszej pracy. I
I teraz już do końca tutaj łańcuszka wykonujemy naprzeciwko oczek ścisłych, które tu wykonywaliśmy, oczka ścisłe. Czy ich wyjdzie 9 czy 10, jak się tam machniemy o jedno oczko, nic się nie stanie. Na koniec robimy oczko łańcuszka. Zostawiamy sobie nie za długą tą niteczkę, ale też na tyle długą, żeby tą nitką przyszyć listki. I tak jak mówiłam, listeczki wykonujemy 3, 4, 5, zależy ile mamy ochotę mieć przy rzodkiewce. Ja wykonam je w sumie 4 i wracam do Was. Teraz już zostało nam tylko zszycie wszystkiego w całość. I tak, bierzemy jeden listek. Tutaj na początku się wbijamy. Magiczne kółko jakoś. Te pierwsze półsłupki przeszywamy raz. Chwytamy liść. I wracamy sobie igłą. Znowu przeszywamy. Oczywiście możemy to też mocniej doszyć. To jest wszystko zależne od tego, jak będą eksploatowane te rzodkiewki. I tak, jak mamy przeszyte, to wbijamy się w rzodkiewkę i przechodzimy gdzieś w bok. Jeden liść doszyty. I tak, z drugim robimy podobnie. Tak, i jak sobie przeszyjemy drugi listek, to znowu się wbijamy igłą w rzodkiewkę i przechodzimy w to samo tutaj miejsce, gdzie wychodziliśmy pierwszym liściem. A to dlatego, że sobie teraz te dwie nitki zwiążemy na dwa supełki. Raz i dwa. I teraz ja to wszywam troszkę dalej. Przechodzę na drugą stronę. Najpierw jedną nitką, a teraz drugą. I to jest takie zabezpieczenie jeszcze przed rozpruciem się tego. I tu już obojętne gdzie. Tak samo sobie doszyję później dwa kolejne liście i też tak sobie je schowam. I tym sposobem mamy gotową rzodkieweczkę. Mam nadzieję, kochani, że dzisiejszy filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak było, dajcie mi proszę o tym znać. Ja Wam za dzisiaj ślicznie dziękuję. Wszystkiego dobrego i powodzenia.